Pomimo najróżniejszych doświadczeń Twojego ciała, jest w Tobie totalnie nieustraszone miejsce. I dowodem na to miejsce wcale nie jest fakt, że będziesz po prostu do końca życia bardzo wyluzowana i spokojna. To żaden dowód jest. To jest żaden dowód. Możesz na zewnątrz odczuwać lęk, nawet miewać bardzo trudne stany, natomiast wewnątrz możesz wiedzieć, że jesteś wolna. Więc ja mam takie doświadczenie, że bardzo dużo lęku jest. Ataki paniki i tak dalej. I mam wrażenie, że im bardziej badam siebie i patrzę w tym kierunku, tym tego lęku jest więcej. No i to jest trudne. Pięknie, że powiedziałaś bardzo prawdziwe zdanie. Mam wrażenie. Te słowa, nawet język jakoś na szczęście fajnie tutaj wie, o co chodzi. Że mówi, no mam wrażenie, tak mi się wydaje. No wydaje się tak. I pojawia się jeszcze myśl do tego, że coś poszło nie tak. Że to jakby coś tutaj nie wyszło, że skoro miało być tak fajnie i miało być lepiej, a moja sytuacja się pogarsza, więc o co tutaj w ogóle chodzi? Okej, no dobra, dobrze, przepraszam Was bardzo. Ci, którzy czują się rozczarowani retreatem, można jechać do domu, bo naprawdę nie przyjechaliśmy tutaj tylko po to, żeby było fajnie. Pytanie, co my chcemy? Czy chcemy zobaczyć, jak jest, czy chcemy po prostu założyć sobie plasterek? Czy chcemy zakładać sobie plasterek, czy chcemy się uzdrowić, uleczyć, bo głęboko wierzymy, że jesteśmy schorowani i źli? Że coś z nami jest nie tak? Że nasza egzystencja wymaga poprawienia, bo coś jest generalnie z nami nie tak? I że w ogóle w życiu chodzi o to, żeby było cały czas zajebiście. Bo nie wiem, w internecie rzeczywiście pewnie tak to widać, że na Instagramach i tak dalej świat wygląda po prostu tak kolorowo, że jest cały czas ekstra. I nie może być inaczej. Więc znowu też zatrzymanie i zobaczenie, jakie ja mam rzeczywiście wierzenia, że cały czas powinno być dobrze, że lęk musi oznaczać na przykład, że coś tu idzie nie tak. Bardzo często na satsangu lęk jest jednym z najzdrowszych objawów. Na jakiś moment, na jakiś czas. Wiesz dlaczego? Dlatego, że masz szansę zobaczyć coś nowego, albo inaczej. Albo twoje przyzwyczajenie, które masz, jest szansa, że zostanie zobaczone w innym świetle niż dotychczas. My nie mamy zamienić nieszczęśliwego życia, czy trudnego życia na cudowne życie i łatwe życie. Ja na serio w ogóle się tym nie zajmuję, nie znam się na tym, naprawdę w ogóle się na tym nie znam. I satsang w ogóle nie jest o tym, w ogóle nie jest o tym. Jest rozpoznaniem takiego miejsca w tobie, które jest nieustraszone pomimo najróżniejszych przejawów twojego organizmu. Pomimo najróżniejszych doświadczeń twojego ciała, jest w tobie totalnie nieustraszone miejsce. I dowodem na to miejsce wcale nie jest fakt, że będziesz po prostu do końca życia bardzo wyluzowana i spokojna. To żaden dowód jest. To jest żaden dowód. Możesz na zewnątrz odczuwać lęk, nawet miewać bardzo trudne stany, natomiast wewnątrz możesz wiedzieć, że jesteś wolna. Więc to nie jest przemiana naszego organizmu, naszego ciała, to nie jest przemiana naszego umysłu, to nie jest
sprawienie, że będzie on nie wiadomo jaki światły, niesamowity. Może będzie, wspaniale, super, jeśli tak się dzieje, ale nie ma takiego warunku. Nie ma takiego warunku. Ponieważ niezależnie każdy z nas w tej chwili na powierzchni wyglądamy w ten sposób, ale mamy wspólny fundament. I ten fundament zobacz i sprawdź, czy on jest wbrew któremukolwiek z tych organizmów. I czy jest wbrew odczuciom twojego ciała. Więc naprawdę to nie jest zamienianie nieszczęśliwego życia na szczęśliwe. Ja się zupełnie na tym nie znam. I szczerze nie wierzę, żeby to było skuteczne. Może na jakimś poziomie jest to skuteczne, ale jest to poziom, który nie przynosi prawdziwego odpoczynku. Jest to poziom, w którym cały czas musisz pracować, żeby czuć się względnie okej. Albo po prostu jest to poziom ignorancji. Poziom niezrozumienia istoty samego siebie. Więc pytanie, my bardzo długo będziemy chcieli na tym poziomie osiągać szczęście. Dlaczego? No bo to jest jedyny sposób, który znamy. Poza tym ten sposób jest podpowiadany nam z każdej strony, we wszystkich mediach, w świecie, w szkole, w domu, wszędzie jest nam to mówione. I nie dziwne, że uznajemy to za najlepszy i najprostszy sposób. I próbujemy go na wszystkie możliwe sposoby. Wcześniej czy później każdy z nas może się rozczarować po prostu. Mówi, okej, jest w miarę okej, ale ona ode mnie odeszła. Albo straciłem pieniądze, albo straciłam zdrowie, albo ktoś umarł. I nagle dochodzimy do wniosku, szukam bezpieczeństwa tam, gdzie go fundamentalnie nie ma. Szukam bezpieczeństwa w świecie zmian, myśląc, że tam nie będzie zmiana zachodzić. Myśląc, że tam będzie po prostu cały czas lato. A my mamy 4 pory roku w Polsce. Więc gdzieś wewnątrz, nie znaczy, że zaczynamy lekceważyć to, co mamy, czy że zaczynamy lekceważyć swoje życie. Nie. Ale zaczynamy gdzieś je głębiej rozumieć. Zaczynamy rozumieć przemijalność rzeczy. Zaczynamy rozumieć przemijalność stanów. A rozpoznawanie przemijalności stanów doprowadza nas do wewnętrznego, intuicyjnego czucia naszej jaźni, nieustraszoności wewnętrznej, która tam też jest. Nieustraszoności wobec wszystkich podmuchów wiatru, wobec wszelkich zmian. I to nie jest wymysł. Taką mamy możliwość wszyscy. I taką mamy bazę wszyscy. I to nie jest nawet kolejne rozczarowanie umysłu, bo to nawet nie jest tak, że ty tam coś znajdziesz. To nawet nie jest tak, że znajdziesz niesamowitą, nieuchwytną, wspaniałą, niedualną jaźń. Nic nie znajdziesz. Bo to nie jest obiekt. Bo to nie jest coś, co można znaleźć. Nie można znaleźć czegoś, czym się jest już. Więc to jest przebywanie i świadkowanie zmianą. Więc ja mogę świadkować zmianą w nieustającej żałobie i przerażeniu, a kiedy wiem, że już to, co przyjemne, będzie musiało się kiedyś zmienić w coś innego. I tak samo to, co nieprzyjemne, będzie musiało kiedyś minąć. Kiedy już to wewnętrznie wiem, to na jakimś poziomie jestem troszeczkę może już mniej targana. I to też nie wyłącza z nas życia, nie wyłącza z nas ludzkiego bólu i czucia i bycia w tym doświadczeniu. Nie, ale łączy nas z jakiegoś rodzaju głębszym zrozumieniem życia. Więc lęk możemy tak. Wiecie co, z tym lękiem to w ogóle sprawa jest tak totalnie przereklamowana. Wiecie, jest lęk, ale to, czego ludzkość najczęściej doświadcza i to, co się najwięcej wydarza, to jest to, że my jako ludzie, my się boimy lęku. Lęk sam w sobie to naprawdę jest nic takiego. Ale my nie dopuszczamy lęku, bo my się tak boimy lęku, że my nie chcemy nawet go spróbować doświadczyć kawałek.
Więc ten lęk jest po prostu jak strach, który ma wielkie oczy. Nagle zaczynamy go wpuszczać i okazuje się, że no po prostu jest to przechodząca energia, nie wiem, ciepła, czegokolwiek. Ile lęków już mieliśmy, ile już różnych doświadczeń mieliśmy. Czy lęk, niektórzy twierdzą, no dobrze, ja mam stany lękowe i w tych stanach lękowych jestem non-stop. No to ja mówię, no nie non-stop. Non-stop na pewno nie. Na pewno w głębokiej śnie nie. Więc nawet jeśli jest tam dosłownie taka przerwa, to ta przerwa wystarczy nam do tego, żeby się obudzić. Bo w tej przerwie mogę zrozumieć, aha, czyli skoro mnie wtedy nie było, to ja nie mogę tym być fundamentalnie. Skoro nie było mnie w tym maleńkim 1% 24-godzinnego dnia, to znaczy, że nie mogę być tym, co się lęka. Bo w tym przedziale mnie nie było. Więc satsang jest drogą konfrontacji. To nie jest uciekanie. Na satsangu my nie uciekamy w pustkę, nie uciekamy w niedualność, nie uciekamy w medytację, nie uciekamy w szczęście, nie uciekamy w wspaniałe życie. Po prostu konfrontujemy się z rzeczywistością. I nieuciekanie od rzeczywistości, od faktów, od tego, co jest, przynosi wolność. I przynosi wolność od wszystkich okoliczności, a nie taką wolność kolorową, różową na chwilę, którą będę sobie na moment miała. To jest totalnie coś innego. Więc momentami bywa, że nami po prostu musi wstrząsnąć chwileczkę. Po co ja tak naprawdę tu jestem? Dlatego mówi się również o tym, że satsang no jest ostatnim wyborem. Na pewno nie pierwszym. To jest ostatni wybór. Bo nie pozostawia złudzeń, po prostu. Nie daje złudzeń. Nic nie daje. Oto najlepsza reklama satsangu. Satsang nic nie daje. Zapraszam najmocniej. Przyjeżdżajcie, korzystajcie. Nic wam nie dam.